Siema, tu Wahacz. Omoda wprowadza na polski rynek swój flagowy model, czyli 9 Super Hybrid. Miałem okazję przyjrzeć mu się bliżej, niestety nie za bardzo pojeździć w normalnych warunkach, ponieważ spotkanie skupiało się bardziej na aktywnościach na torze Modlin, ale co nieco jednak się o tym aucie dowiedziałem. Jedną z tych aktywności była jazda na próbach terenowych, bo Omoda 9 ma napęd 4x4 i z nich najbardziej moją uwagę zwrócił fakt, że samochodem tym w takich warunkach po wybraniu odpowiedniego trybu można jeździć praktycznie bez naciskania pedałów. Przy na przykład podjazdach pod górę Omoda na chwilę się zatrzymuje, jakby musiała przeanalizować, co się aktualnie dzieje, ale później powoli zaczyna ruszać do przodu i jako kierowca musiałem tylko kontrolować tor jazdy. Przy zjazdach było podobnie, auto samo utrzymywało około 10 km na godzinę. W trakcie normalnych testów innych aut takich prób nie przeprowadzam, więc uczciwie powiem, że nie wiem, jak Omoda 9 na ich tle wypada, ale spokojnie mogę stwierdzić, że jazda w terenie tym samochodem jest naprawdę łatwa, bo elektronika działa ok i większość rzeczy robi za nas. Testowany model udało mi się też dosłownie na kilka kilometrów wyrwać na publiczne, utwardzone drogi i z nich z kolei moją uwagę zwrócił fakt, że samochód zdecydowanie nastawiony jest na komfort. Mamy tutaj do czynienia z SUV-em o wymiarach 477 cm długości i 192 cm szerokości, w którym siedzi się wysoko, jak na mój gust wciąż za wysoko, ale jest lepiej niż w Omodzie 5 i tutaj ryzyka dotykania przeze mnie włosami pod sufitki jako kierowca nie było. Zawieszenie samochodu jest dosyć miękkie, a jego układ kierowniczy cechuje się wyraźnie wygładzonymi reakcjami. Podczas próby na torze Omoda 9 dawała sobie radę ok, przy czym wciąż zdecydowanie została ona jak dla mnie stworzona do płynnego pokonywania kolejnych kilometrów gdzieś w trasie, bez prób wywoływania swoim sposobem prowadzenia jakichś większych emocji. Układ napędowy na papierze może jednak sugerować inaczej, ponieważ moc deklarowana przez producenta wynosi aż 537 koni mechanicznych. Omoda 9 Super Hybrid jest dokładnie hybrydą plug-in i 3 obecne na pokładzie silniki elektryczne generują 492 konie mechaniczne. Do tego dochodzi jednostka benzynowa 1.5 TGDI 143 konie, a układ może pracować albo równolegle, albo szeregowo. Udostępnione samochody miały naładowane akumulatory i w takiej konfiguracji gwarantowały naprawdę konkretne przyspieszenie. Według katalogu czas sprintu do setki wynosi 4,9 sekundy i coś w tym jest. W każdym razie auto bardzo łatwo i płynnie zwiększało prędkość. Omodę 9 ładować można prądem stałym z mocą do 70 kW poprzez złącze CCS albo prądem zmiennym z mocą do 6,6 kW, przy czym nie wspiera ona trzyfazowego prądu, zatem aby wyciągnąć maksymalną wartość 6,6 trzeba modyfikować jednofazową instalację, co jest standardem w Chinach, ale w Polsce nie. Samochód wyposażony jest w akumulatory 35 kWh, co ma pozwolić przejechać tylko w trybie elektrycznym do 145 km. Tego nie miałem jak sprawdzić, ale spokojnie mogłem przyjrzeć się wnętrzu i to jest moim zdaniem rzecz, która najbardziej zwraca uwagę w tym samochodzie. Mamy tutaj do czynienia z modelem o wyjątkowo prostym cenniku, bo kosztującym 219 900 zł i tyle. W tej cenie dostaje się wszystko, co przewidziane jest do tego auta. A jest tego naprawdę sporo. Wnętrze ogólnie prezentuje się moim zdaniem ładnie i elegancko, ale też co istotne zostało świetnie wykończone. Samochód na fragmentach deski rozdzielczej czy drzwi, a także na fotelach już w pełni ma skórę naturalną z ładnie wyglądającymi przeszyciami. Też wszystkie detale zostały precyzyjnie wykonane. Dostaje się też tutaj dużo dodatków poprawiających wygodę. Wszystkie fotele są wentylowane i podgrzewane, te z przodu mają też masaż. W zagłówku fotela kierowcy umieszczone zostały głośniki, a pozostałe zagłówki mają składane boczki, aby lepiej trzymać głowę. Dodatkowo z tyłu, gdzie jest naprawdę dużo miejsca, można elektrycznie położyć trochę oparcie i mieć jeszcze bardziej luksusowe warunki. Widać, że regulacja foteli, czy ogólnie niektóre elementy sterujące są inspirowane Mercedesami, no ale fakt zostaje, że całość wygląda i działa dobrze. Zestaw wskaźników jest w Omodzie 9 Super Hybrid w pełni elektroniczny. Czcionka mogłaby być jak na mój gust tutaj trochę większa, no ale dramatu nie ma. Miałem ograniczony czas, więc nie wiem, czy można je mocniej personalizować. Na pewno z prawej strony żonglować można najistotniejszymi parametrami związanymi z jazdą. System multimedialny ma ekrany domowe oparte o karuzelę z najważniejszymi modułami, a na dole są też do nich skróty. Z kolei, gdyby ktoś chciał, jest bezprzewodowa możliwość połączenia z Android Auto czy Apple CarPlay. Interfejs wygląda przejrzyście. Sądzę, że przy dłuższym użytkowaniu nie powinien sprawiać jakichś większych problemów, aby sterować systemem audio czy innymi podstawowymi funkcjami. Jak na chiński model przystało, Omoda 9 oferuje też duże możliwości personalizacji działania samochodu. Sekcja ustawień jest rozbudowana i oparta o kafelki, co jest moim zdaniem kiepskim rozwiązaniem, bo masa przestrzeni marnuje się na średnio potrzebne grafiki, a komunikaty są uciążliwe.
poucinane. Wolałbym zdecydowanie zwykłą listę, no ale i tak do tego menu zbyt często raczej zaglądać się nie będzie. Na plus wypada zaliczyć tutaj obecność fizycznych pokręteł do sterowania klimatyzacją, a także wyboru trybów jazdy. Aby obsługiwać te moduły, nie trzeba zagłębiać się do menu na ekranie. Kończąc temat wnętrza, bagażnik samochodu ma pojemność 660 litrów. I to z grubsza tyle, co mogę aktualnie powiedzieć o modzie 9 Super Hybrid. Samochód najbardziej wyróżnia się moim zdaniem przelicznikiem ceny do wyposażenia i jakości, bo jest on naprawdę solidny i gdyby zmienić tu znaczek, np. na jakiś europejski, to cena auta spokojnie mogłaby pójść w górę o 5 albo i nawet 6-cyfrową kwotę i nie wzbudziłoby to większej sensacji. Na mnie krótki kontakt z tym modelem zrobił bardzo pozytywne wrażenie. Wkrótce postaram się pewnie zgarnąć to auto na dłużej, ale aktualnie wstępnie mogę powiedzieć, że zdecydowanie warto ten model sprawdzić, szukając większego SUV-a, bo można się pozytywnie zaskoczyć, tak jak to było w moim przypadku. I to wszystko, co przygotowałem w tym krótkim teście. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że się podobał. Jeśli tak było, zapraszam do dania mu łapki w górę, będzie mi z tego powodu bardzo miło, a jeśli ktoś nie ma, zachęcam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się wkrótce. Na razie!